Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Peru. No i mogę powiedzieć, że to już są ostatnie dni w Peru, ostatnie 3 dni. I dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Bardzo ważny dzień dla mnie, bo dzisiaj będę spełniał swoje marzenia, do których jakby może wcześniej nie dążyłem, ale myślałem o tym. Dzisiaj wsiadamy na łódź i będziemy płynąć przez Amazonkę 3 dni. Wsiadamy w Peru, wysiądziemy, jeszcze nie wiemy, wysiądziemy na pewno w Peru jeszcze, ale dostaniemy się na granicę albo kolumbijską, albo brazylijską. Podejmiemy decyzję w trakcie. Jeszcze nie mamy kupionych biletów. Na początek zjemy jakieś śniadanie tutaj na mieście i pojedziemy tuk-tukiem załatwić sobie bilety, bo nie ma takiej opcji, że kupicie sobie bilety online. Musicie jechać do portu, wejść na odpowiednią łódkę, która akurat dzisiaj wypływa i tam kupić bilety. Tak wygląda moja zupa z ryżem i kurczakiem, a Malika zamówiła sobie 2 plajsterki ziemniaka. Na drugie danie mamy podobne dania, tylko że ja mam z wołowiną, a Malika ma z kurczakiem. Zjedliśmy już nasze śniadanie, teraz musimy złapać jakiegoś tuk-tuka, który zawiezie nas do portu, żebyśmy mogli kupić bilety na dzisiejszą łódź. Mamy już naszego tuk-tuka, jedziemy za 6 zł. Deszcz zaczął padać i kolega montuje taką plandekę, żebyśmy mogli dalej jechać, no bo tak zacina. Jedziemy! Byliśmy w porcie Masusa, tak się nazywa. Tam nam powiedziano, że tam nic nie płynie. Dzisiaj przyjechaliśmy inne miejsce. Tutaj ta łódź, to tutaj nam powiedziano, że ta łódź wypływa dopiero jutro. No i kolega tutaj szedł z paczką, mówi, że jednak musimy wracać tam, bo on też wraca i że prawdopodobnie z tamtego portu, gdzie byliśmy, wypływa dzisiaj łódź. Jesteśmy już w porcie. Chłopaki tutaj coś będą pakować dużego na tą łódź, a niby ta Eduardo stąd odpływa. Idziemy zapytać o bilet. Idziemy teraz na tą łódź. Tutaj, o, nie jest tak źle. Tak wygląda nasza łajba. Idziemy zapytać o bilety najpierw. Okazało się, że ta też nie płynie na granicę. Pan nam powiedział, że musimy przejść przez tą łódź i do następnej mówi, że tamta. Zaraz pójdę podpytać. Dobra, jestem już na tej. Tą łódź musimy przejść i kolega powiedział, że na granicę płynie dopiero ta mała. Tutaj co stoi. Lucho. Idę zapytać. Chyba nie do końca się zrozumieliśmy. Tam z tamtym panem, tam kapitan stoi, coś nam gada. Mówi, ale to nie tu, to musicie wracać do innego portu. Jedziemy tam? Oni sami nie wiedzą. Wygląda na to, że musimy znowu zmienić port. Musimy jechać po raz drugi do tego, w którym byliśmy. Zobaczcie, jak my mamy to załatwić, jak tutaj jest miejscowy tuk-tukacz i on się drapie po głowie. Sam nie wie, jak tutaj wypłynąć stąd. Okazało się, że jednak ta Lucio płynie na granicę, tam gdzie chcemy, tylko że musimy przyjechać dopiero przed jej wypłynięciem do innego portu, właśnie tam, gdzie byliśmy wcześniej. Ona będzie stamtąd odpływać i tam musimy kupić bilety. Ten dzień nie zaczął się za dobrze. Najpierw z tą łódką nie mogliśmy znaleźć, teraz złapaliśmy kapcia w tuk-tuku. No dalej nie pojedziemy. Mamy jeszcze 5 godzin do wypłynięcia naszej łodzi. No i po pierwsze to musimy znaleźć hamak. Zakupy później zrobimy, ale hamak jest najważniejszy, bo będziemy spać te 2 nocki na hamaku. Jak widzę takie gary i takie stanowiska, to oznacza, że dochodzimy powoli do marketu. Co tutaj panie grillują?
To wygląda jak noga aligatora albo krokodyla. Sklepy mięsne na ulicy to już taka normalka. W Peru już to widzieliśmy często. Co my tutaj mamy? Też jakieś mięso dziwnego pochodzenia. Piękne awokado można u pani kupić. Zobaczcie, jakie spore. Zresztą nie tylko u tamtej pani, tutaj też. Też konkretnie. ¿Cuánto cuesta? 2 złote za takie duże awokado, patrzcie. Te mięso dobrze wygląda. Co to jest? To ja nie wiem. Takie jakieś małe łapki. Ciężko rozpoznać. Trafiliśmy do sklepu, gdzie pan sprzedaje hamaki. Zobaczcie, ile ma opcji. Od tanich tutaj do droższych w tamtą stronę. Ja już znalazłem swój hamak za 46 soli. Jak da pan trochę promocji. Piękny, duży. Wybraliśmy już nasze hamaki. Bierzemy też linę. Pani nam już odmierza po 2 metry z każdej strony, żeby można było tak bezpiecznie zaczepić na barce. Pan nam teraz poprzypala, żeby to się dalej nie pruło, bo pani poprzecinała na takie metrowe kawałki. Mamy już nasze hamaki, daliśmy z linkami 112 soli, czyli wyszło około 120 zł. Myślę, że to dobra cena. Bierzemy jeszcze tuk-tuka, żeby dojechać do głównego placu, tam musimy dolary wymienić. Wymieniamy jeszcze dolary, zobaczcie, pan stawia takie pieczątki na pieniądzach, że są legitne. Gdzie ta pieczątka? Gdzieś tutaj, o patrzcie, widzicie? Gwiazdki pan nastawiał. Wróciliśmy do hotelu, zapakowaliśmy już nasze plecaki. O, jaki piękny samolot, pewnie coś tam transportują. No właśnie, zabieramy nasze plecaki i jedziemy do sklepu przed wyjazdem na łódkę. Za 5 soli, czyli 5 zł, przyjechaliśmy pod duży sklep z naszymi walizkami. Idziemy zrobić zakupy na 3 dni. To nie było 3, to było 4. 3. Zrobiliśmy zakupy w markecie, które pakujemy właśnie do tej naszej rumunki. No i tutaj mamy jeszcze trochę. Musimy się jakoś upakować z tym. Złapaliśmy tuk-tuka, który odjechał, nawet nie zobaczył, że ja nie wsiadłem. No właśnie, złapaliśmy tuk-tuka i jedziemy za 5 soli, czyli 5 zł do portu. Kolega nawet nie zauważył. Zatrzymaliśmy się, bo tak słabo... O, już jadę, wsiadam. Bo tak słabo z drogą, żeby przejechać do portu dalej, ale powiedział, że jedziemy. Jesteśmy już w porcie, mamy 2 godziny do odpłynięcia. Załadunek trwa tutaj w pełni. A ja idę zobaczyć na statek, czy tam jest w ogóle miejsce, bo ten statek jest mniejszy niż ten, co ostatnio sprawdzałem. Tu wszystko jedzie na tą rzekę. Zobaczcie, do jakich wiosek nawet lodówkę teraz ciągają. Marcin poszedł sprawdzić, ile miejsca jest na łódce. Ale tutaj co się dzieje? Ile tu jest ludzi teraz? Byliśmy wcześniej, nikogo nie było. Pan tu nam pomaga rozpakować nasze rzeczy. Chce nam pomóc też zanieść dalej, ale mnóstwo ludzi widzę, że tam z tyłu jest. To nie wiem, czy będzie miejsce. Na górze jest trochę luźniej, więc mi się wydaje, że przyjdziemy tutaj. Zabraliśmy nasze rzeczy z tuk-tuka. Plecaki, tą rumunkę kolega nam niesie. Na początek powiedział, że $5 za wniesienie. Ale dobra, ugadaliśmy na 2-3 złote. No dobry był. Powiedziałam od razu, że nie mamy dolarów. Oto 3 sole. Trochę zszedł z ceny. Pan wziął od nas dolary, już mi się myli, bo jeszcze powiedział, że teraz chce $3. Idzie Marcin zobaczyć. Tu nasze bagaże, woda jest, napoje są. Teraz ja muszę coś zjeść, przekąsić. Dobrze, że przyszliśmy, gracias, przyszliśmy wcześniej, bo jak widzicie, sporo już zajętych miejsc. Tak jak Marcin pewnie powiedział, tu panowie sprzedają i hamaki, i utrzymania, także jakby ktoś przyszedł bez przygotowania, to też ma taką opcję kupienia tutaj. Znaleźliśmy swoje miejsce tutaj, od razu przy wyjściu. Oj, pięknie. Pierwsza próba hamaka. Marcina już wisi, teraz pora na mój. Gdzie chcesz? Tutaj. Mój hamak już zawisł. Pierwszy test, Marcin. Jak wytrzyma, to ja mogę się pójść. Kurde, do poduszki nawet nie potrzeba. Pięknie. Mamy obok siebie, tutaj też mamy 2-3 turystów, także jakiś kącik turystyczny wybraliśmy. Na samym końcu. No. Już nikt tam z tyłu nam się nie dosiądzie za nami, chyba się nie dosiądzie. Może być głośno od silnika. Tak, może być głośno od silnika, także zobaczymy, ale póki co tutaj na górze jeszcze jest trochę miejsc, tylko pan mówi, że w środku to będzie w ciągu dnia duchota. A tak to tutaj zawsze trochę przewiewu. Jak? Bajka. Jeszcze można się przykryć, jest taki duży. Można spać. Tylko że tutaj jest rura od komina, od silnika. No i może być głośno. Jeszcze 1,5 godziny do wypłynięcia, jest coraz więcej osób.
Coraz więcej osób się rozkłada na tych hamakach. Jest też sporo dzieci, sporo takich rodzin, matek. Idę zobaczyć na pokład niżej. Sprawdźmy ten pokład. No na tym pokładzie dużo więcej hamaków. Bardziej ciasno. Jeden przy drugim. No mówiłem wam, mała łódź. Ta łódź jest, ja wiem, no może nie o połowę mniejsza, ale tak jedną trzecią mniejsza. Oj, ciężko tu się przecisnąć. Cały czas zahaczam o hamaki. I tu będzie gorąco, coś mi się wydaje, bo jest duszno teraz. Na końcu tej łajby jest ładny widok, oczywiście, ale też są toalety i prysznice. Tutaj jest prysznic, woda z rzeki, oczywiście z Amazonki, no i kible, tak wyglądają. Wszystko jedzie do dżungli. Cegły, tutaj są jakieś baniaki na wodę, no sporo cementu, jakieś rury. Chłopaki też już kończą rozładunek tego dużego tira z cementem. Motory też jadą do amazońskiej dżungli. Butle z gazem ktoś tutaj nawet wnosi. Ja się jeszcze przejdę tutaj po lokalnych uliczkach, bo mamy jeszcze trochę czasu, może wydam trochę soli. Widać po domach, że wkoło tego portu mieszka dość biedna społeczność. Same takie, powiem wam, jak u nas szopy gdzieś na działkach i to nawet kiedyś były, bo ludzie mają lepsze na działkach teraz domy niż tutaj ludzie. Uliczkę dalej jest jeszcze jakiś taki market, można powiedzieć, gdzie panie się porozkładały ze swoimi ciuchami. Trochę te ciuchy używane, trochę jakieś nowe. Co kawałek stoi pani z ciuchami. Biorę jeszcze na wynos jakieś jedzenie na kolację, bo kolacji nie mamy w cenie biletu, dopiero będzie śniadanie jutro. Biorę ryż, frytki i do tego będzie kurczak. To jak w dobrym porcie jeszcze można wydać pieniądze. Zobaczcie, takie imprezy co chwilę są. Jestem z powrotem w porcie, wróciłem już za 40 minut, odpływa nasza łajba. Jak widać, odpaliła już światła, zrobiło się szaro. Jeszcze załadunki przyjeżdżają. Kurczaki ktoś wysyła nawet. Kurde, nawet tuk-tuka wysyłają, zobaczcie. Ta łajba się coś przechyliła na prawo. O kurczę, tam niezły tonaż jest na tej łajbie. Chłopaki dźwignęli tuk-tuka i chcą go przenieść, bo tu jakieś rury leżą. Przechyli się. Dadzą radę? Nówka tuk-tuk, zobaczcie. Wszystko nowe lśni. No, a oni go chcą tutaj wsadzić. Ale jaja. Ale numer. Nam nie ma chwili przerwy, patrzcie, tu już następni się przeciskają z worami. Tutaj jakieś metalowe... kurde! Ale ja, jak on nie będzie podrapany albo nie wypadnie do tej rzeki, to będzie święto. Ale jajca! Jak ten tuk-tuk tu się będzie trzymał? Niemożliwe. No jakby nie patrzeć, jest miejsce na tego tuk-tuka. Jest nawet łódka Red Bulla, no pięknie. Zobaczcie, tam też jakiś załadunek trwa. Dźwigi się przesuwają. Słońce już prawie całkiem zaszło. Zostało tylko takie lekko pomarańczowe niebo. No i my będziemy zaraz wypływać. Zobaczcie, jak nasza łajba załadowana. Na dole było sporo ludzi. Tutaj też już trochę przybyło. Przepraszam. Pani tutaj się ładnie uśmiecha, ale bo pani sprzedaje różne gadżety. Jest ich tutaj sporo. O, tutaj kolejny przyszedł. Pan sprzedaje owoce. No i mówię, no jest sporo tych hamaków. Piękny zachód słońca nam się zrobił. Podziwiamy z naszej barki. Tam widać jeszcze ludzie coś ładują. Przyszłam na dół, to faktycznie mnóstwo ludzi. Wszędzie hamaki wiszą. To jeszcze imprezka jakaś jest. A ja szukam nadal łazienki. Marcin nagrywał, jak tuk-tuka wciągają. I tuk-tuk już zaczepiony na górze. Na górze jest o wiele więcej luzu. Przynajmniej tak co jakiś czas wiszą te hamaki. A dodatkowo jest o wiele większy przewiew, bo na dole to udusić się można. Zobaczyliśmy, że jednak nie ma tutaj gniazdek, będziemy potrzebowali naładować sprzęt. I cały czas tutaj chodzą panowie i sprzedają, tylko że gniazdko jest poluzowane, no i kabel wypada, nie trzyma się. No i teraz próbujemy jakoś to umocować, żeby i bokiem, i coś zakręcić, może tam przymocować jakoś, ale już drugi raz próbujemy z panem i no niestety nie działa. Chwilę działa i później rozłącza. Jest już godzina 7, powinniśmy wypływać, ale zobaczcie, tutaj ostatnie deale się dokonują, płacą ludzie za to, co tutaj wsadzili, ale... No, Polonia. Polska. Dokładnie. No właśnie, już nie będę tam dzisiaj wchodził, bo jest ciemno, jutro wam pokażę, co tutaj ludzie wożą Amazonką. To nie jest tak, że tutaj jest jakiś port. Zobaczcie, ta łódka przypływa dosłownie do samego brzegu. Żeby dotknąć tutaj piasku, no to jest jakieś 2 metry, dlatego też są te deski, zobaczcie.
Tu jest zwykły piasek. Tu nic więcej nie ma. O, tutaj jeszcze coś sprzedają, jakieś jedzenie. Co ty? Pojo? Bodzio. Luczo. Co to, że odpływamy chyba? Właśnie. Luczo to jest jedyna łódź, która dzisiaj płynie do granicy z Kolumbią i Brazylią. Więc ja wracam na pokład. Zaraz odpłyną beze mnie. Kapitan dał sygnał, że zaraz wypływamy. To zobaczcie, wszyscy handlarze schodzą już z łodzi. No, oni nie chcą popłynąć raczej, bo oni tak przemieszczają się z łodzi na łódź. Kolega już zabiera deski, spokojnie. Jeszcze ja muszę wrócić na łajbę. Tutaj nie jestem ostatni, jeszcze kilka osób wraca. Ostatni wszedłem na łajbę, pan już zabiera ostatnią deskę. A pan to chyba obczyszcza ją trochę. Chyba tak mi się wydaje. A nie, po prostu ją przekręca, żeby tam było na wprost i teraz ją wciągnie. Nie, no jeszcze coś się będzie działo. No jeszcze jeden sprzedawca wraca. Odpływamy powoli, zobaczcie. Pięknie. Na razie nie słychać silników, więc to dobry znak, że nie będzie głośno na górze. Żegnamy się z tą częścią Peru i to dosłownie są nasze ostatnie dni w Peru, można tak powiedzieć. Obok mijamy statek, który wiezie dość spory załadunek drewna z przodu. Wygląda na to, że coś zapomnieliśmy, bo wracamy się. Chłopaki płyną tutaj łódką, ale to nie do nas. No my się po prostu wracamy po coś. Wygląda na to, że zapomnieliśmy stołu rodzinnego do domu. Kapitan daje deskę teraz, żeby mogli chłopaki wnieść ten stół, który nie pojechał. To już ostatni. Mam nadzieję. No właśnie, ten stół miał dziurę w sobie i brakowało blatu w nim, więc chyba to jest blat do tego stołu. Chłopaki jeszcze jeden stół wnieśli na pokład. A to nie koniec, bo widzę, że na tym tuk-tuku jest jeszcze jeden, czyli 3 stoły będą jeszcze z nami jechały. Stoły załadowane z powrotem w jazdy, czyli te deski wracają na pokład. Kapitan pokazuje, pewnie tam komuś, kto siedzi za sterami, żebyśmy ruszali jeszcze raz. Wypływamy jeszcze raz, no i teraz mam nadzieję, że już wypłyniemy na Amazonkę, bo teraz jesteśmy trochę z boku i musimy tam kilka minut tak małym przesmykiem, żeby dotrzeć do Amazonki. Powoli wykręcamy, więc to jest znak, że już tam nie będziemy wracać. Oczywiście za wiele nie będzie dzisiaj widać, bo jak widzicie za mną, jest ciemno. Te światło, które tutaj jest, no to jest taka wielka lampa z przodu tej barki, żeby można było widzieć, gdzie płyniemy. Tak to będzie wyglądało do jutrzejszego poranka, więc nie za bardzo, tak jak wam mówiłem. Kapitan nas pogonił, bo staliśmy na samym brzegu na dziobie. Nawet światła zgasły. Wróciłem na górę, a Jagoda już dosypia. Już do spania? Bez kolacji? Matko boska. Zjadłaś tamto? Kurczaka? Nie, zjadłam 2 bułki i jogurt. A, to ja zjem kurczaka. Widzicie ten hotel przed nami, zrobiony z łodzi? To znaczy, że wypłynęliśmy właśnie już na Amazonkę i oficjalnie jesteśmy na Amazonce. Jest godzina 22 i kapitan schodzi ze swoim majtkiem i zbierają pieniądze za tą łódkę. Quanto cuesta? 80 soli. Czyli lekko ponad 80 zł. Kapitan właśnie zebrał od nas po 80 zł za osobę. 80 soli, więc liczymy podobnie, lekko ponad 80 zł wyszło. Ja już wracam na górny pokład, teraz jestem tutaj przy kibelkach, bo jest dobre światło. Amigos, tu mój kolega nowy, tam hamak ma koło nas. Spędziliśmy trochę czasu razem. Ja już... Jest! No właśnie kolega się przeraził, co tutaj jest, jak ten kibel wygląda, bo kibel nie ma nawet tej deski, ani jednej, ani drugiej, więc jak chcecie robić dwójkę, to musicie tak teraz stojąco. Jest kurwa toilet! Kurwa toilet! Więc ja wracam na górny pokład, idę się położyć już na mój hamak, nie ma już tutaj co siedzieć, bo i tak ciemno, nic nie widać ani z jednej, z drugiej strony. Jest u nas po godzinie 10, o 6:30 będą podawać śniadanie, więc ja mam nadzieję, że się trochę wyśpię. Wam dzięki za oglądanie i do zobaczenia jutro. Jest godzina 4:45, zatrzymaliśmy się gdzieś na środku i widzę, że tu trochę ludzi wysiada. Jakaś wioska pewnie tutaj jest. Tam widać jakieś budynki, tutaj widać jakiś przystanek, tak to wygląda. No i kilka osób wysiada, tam widać już ludzie na nich czekali. Jest też kilka osób, które wsiada. Ja tak się zastanawiam, co oni noszą, a tam zobaczcie, normalnie bloki lodu. Przyjechały tyle godzin i żeby tutaj w wiosce używać taki lód, ale jaja. Widzicie? Zapakowane tam było w tej skrzynce.
Teraz kolega próbuje to zabrać, ale to raczej ciężki taki blok. No udało się. Już jeden wyniósł, teraz drugi wynosi. Mówię, muszę to zobaczyć, co oni tu wyciągają. I to jest lód. Zastanawiam się, po co im lód tutaj w tej wiosce. I to na tyle. Sprzęt wyładowany, ludzie wysiedli i my płyniemy dalej. Tutaj widać, że rzeka zabiera coraz więcej lądu. To tak wygląda jak takie klify odsuwające się trochę. Jest godzina 5, ja wracam spać. My tu sobie słodko śpimy, a panowie przynieśli śniadanie. Rzeka, tak to wygląda. I do tego bułeczka. Z czym ta bułka? Sama? Nie ma nic? Ja myślałem, że tu kawałek sera chociaż włożyli. Sucha buła. Witajcie jeszcze raz. Zobaczcie, jak teraz blisko są brzegi tej Amazonki. Po jednej stronie i po drugiej. Jest tak blisko, że można wypatrywać jakichś zwierząt. Mijamy jakąś wioskę po drodze. Zobaczcie. Jacyś lokalni ludzie wyszli. Dzieciaków sporo. Pozdrawiamy dzieciaki, pozdrawiamy. Mijamy kolejną wioskę, ale ta wygląda na jakąś większą. Nawet ma anteny. Zasięg jest. Nawet port mają. Zobaczcie, wygląda na to, że będziemy tam dobijać do tego brzegu. Nasz tuk-tuk dalej stoi, to najważniejsze. Kapitan tam widzę na dziobie, steruje tą barką teraz. Kapitan daje polecenia tutaj drugiemu oficerowi. Taki sprzęcik, zobaczcie. No i koło. Spory kościół mają w tej wiosce, jak tak patrzę, to wydaje mi się, że większy niż w Rokosowie. Kolega odpalił motorówkę i będzie gdzieś płynął, co my tam nie będziemy dobijać do brzegu? Tam ludzie czekają na nas. I jednak powoli dopływamy do brzegu, sporo ludzi tutaj się zebrało. Są też osoby na naszej barce, które wysiadają tutaj. I zobaczcie, tam już się panie szykują z jakimiś miskami, pewnie wchodzą na pokład i będą coś sprzedawać. Już niosą jedzenie na sprzedaż. Tu jakieś owoce widzę, tam widzę jakieś obiadowe dania. Naprawdę jakie spore poruszenie w tej wiosce, że my dopłynęliśmy. To pewnie chwilę tutaj postoimy, bo zobaczcie, rozładowują cegły lokalni. Więc te wszystkie cegły pewnie, które tutaj są, no to będą rozładowane tam na brzeg. Nie tylko cegły tam rozładowują, też zobaczcie tutaj zgrzewki z piciami. Oczywiście kapitan czuwa nad wszystkimi finansami, żeby to się spinało, żeby każdy zapłacił za to, co tutaj jest. Znowu inni cement noszą, ten, który wczoraj chłopaki ładowali. Medycyna, medycyna, pan chodzi, krzyczy, nawet pan aptekarz wszedł na pokład. A tutaj co? Poranna toaleta. Tak właśnie wygląda pan aptekarz. Leki na straczkę pewnie, większość. Nasza łajba rozładowana, my odbijamy już powoli od tego małego portu. Chłopaki wracają na tej łódce już na naszą łajbę i będziemy płynąć dalej. To ja wracam na hamak, jest godzina 8:30. Do 19:30 będzie można podziwiać to, co na rzece, później będzie ciemno, więc mamy jeszcze trochę czasu. W Limie odebraliśmy nasz serbski czajniczek i zaraz będziemy sobie robić kawę na pokładzie. Marika już tam kawę szykuje, ja wodę nagrzewam. Woda już nam powoli się gotuje. Składamy teraz też Aeropress. Filtr włożony jest. Jest, kawę zasypiemy nową kawką. No, ładnie pachnie.
na herbatę. Rejs Amazonką to jedna sprawa, a sprawy codzienne to jest druga sprawa. No i właśnie szukam najlepszego, ale wygląda na to, że wszystkie są takie same. W żadnym nie ma deski. No nie wiem. Więc mam do wyboru 3. A tak te kible wyglądają w środku. No nie za ciekawie. Tutaj jest prysznic u góry. No i kolejny wygląda no identycznie. Nie była to najłatwiejsza dwójka. Jeszcze się spociłem do tego, ale dałem radę jakoś. No i wyciskamy. Pięknie poszło. Dobrze poszła, więc pewnie grubo zmielona. Zobaczmy. O, ale w środku ładnie wygląda. Nie jest taka jasna. Palona mocno. Jak Marcin był załatwiać sprawy, o, to nie tutaj, to chyba tutaj. Ja już rzucam nam mleko, że jeszcze będzie kawka z mlekiem. Wracamy do relaksu na hamaku. Kawka do tego, ciastka. Co ciekawe, my nie zatrzymujemy się w każdej małej wioseczce, tylko tą motoróweczką kolega pływa, tam właśnie widać dom, dopływa tam, zabiera kogoś albo zabiera jakieś produkty, ale też wożą produkty stąd i wraca później na tą naszą łódź. Widać, że na brzegu ktoś już na niego czekał, tam widać też jakieś dzieciaczki biegają. Załadują coś na motorówkę i zaraz kolega będzie wracał. Tam w zielonej koszulce, o, bierze coś i ładuje na łódkę. Kolega popłynął sam, a wraca z całą rodziną. Zapakowani na kilka dni. Nasza łajba nawet nie będzie się zatrzymywać, tylko przycumuje z boku, przywiążą. Jakąś piłę załadowali, kilka walizek, banany. Co my tam jeszcze mamy? No i jakieś rzeczy w czarnym worku widzę. Wszystkie torby już na pokładzie, teraz rodzina wchodzi. Oprowadzę was teraz trochę po tej barce na tym dolnym pokładzie, bo dwa górne to są ludzie, gdzie my śpimy, a tutaj dolny, no to ludzie przewożą swoje towary, swoje zwierzęta, wszystko co się da. Zaczniemy od początku i wygląda na to, że te kurczaki tutaj będą 2-3 dni bez wody i bez jedzenia. Zamknięte, duszno, ciepło, mają chociaż przykryte od góry trochę, no to słońce na nich nie świeci. To co tutaj stało z tym tuk-tukiem to wam pokazywałem już wczoraj. Tutaj te stoły co później wnoszono, jest ich skuter, są i banany teraz dojechały i zobaczcie. Świnki morskie ktoś sobie wiezie, będą do reprodukcji i do jedzenia. Wchodzę do środka, tu widzę jakiś telewizor stoi, jakieś kurczaczki słychać małe, gdzieś ćwierkają. No i zobaczcie, ziemniaków pełno, tu jest kapusta, warzywa, to nie dla nas na pewno na obiad, to ktoś sobie wiezie. Tutaj też sporo ziemniaków, jakieś papryczki, tu jest silnik do motorówki. Znowu tutaj ktoś bierze sobie arbuzy, dość duże te arbuzy. Tutaj jest cały materac, te kurczaczki pewnie są w tych skrzynkach niewielkich. Duże worki ryżu, ktoś sobie wiezie. Tutaj stoją jakieś buteleczki. Olej sezamowy. Wiedziałem, że nie tylko ja uwielbiam cebulę. Zobaczcie ile cebuli wiozą. Kilka rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. No już tam dalej nie będę liczył, no ale jest trochę tej cebuli. W tych skrzynkach są pomidory, tutaj widać, robi się coraz głośniej. Poza tym cementem, który tu jest już silnik. Tutaj jest silnik. Tutaj też jest. Dobrze trafiłem, bo kolega odpala motorówkę i będzie wywoził tutaj 2 osoby na ląd. To co wam wcześniej pokazywałem. Chłopaki odpływają. Ja na początku myślałem, że to jest zabawka. A zobaczcie, to jest żuczek. Normalnie żywy. Zobaczcie jaki wielki. Z przodu. Jak sobie nóżkami rusza. Nie wiem czy on go dzisiaj złapał, czy on go wiezie sobie po prostu tak. Wygląda na to, że dopływamy do kolejnej wioski. Tylko ta jest znacznie mniejsza niż tą, co widzieliście dużą. Ludzie z wioski już czekają na nas. Widzę, że sporo bananów leży do załadowania na naszą barkę. No i jesteśmy. W tej wiosce to kilka domów na palach. Ten tuk-tuk tutaj się wcina w kadr teraz, więc zobaczcie dalej. Wszystko na palach. Kobiety wsiadają ze swoimi produktami, zaraz będą coś sprzedawać. Chłopaki już zaczynają załadunek bananów. Po 2 wielkie kiście na jedną osobę. A chwila i będą załadowane. Mała dziewczynka, nie wiem ile ona ma, z 7 lat sprzedaje lody.
Kolega na tą małą łódkę załadował też sporo bloków lodu. No i zastanawiam się, po co im ten lód w tej dżungli. Jest godzina 12 i wygląda na to, że panowie roznoszą obiad. Kolega z Libanu dostał jedzenie jako pierwszy i oddał od razu, bo mówi, że nie wyglądało to za apetycznie i wyciągnął już tam swoje opakowanie, będzie jadł coś swojego. Czas i na nasze porcyjki. Co my tu mamy? Aha. Gracias. To zobaczcie, jest ryż, to jest kawałek ziemniaka i to są flaki. Flaczki dostałaś. Ja też podziękuję. No nieźle. Fasolka i banana można zjeść, ale te flaczki no tak średnio wyglądają. Wygląda na to, że się mijamy z jakąś łodzią, która płynie w górę rzeki, do Iquitos. Teraz dobiła do brzegu, do jakiejś wioski. My też zwolniliśmy, więc my chyba też dopłyniemy do tej samej wiochy. Z tego dania to ja zjadłem tylko fasolę, no 3 łyżki i 3 widelce z tego wyszły. Mari, widzę, tam zajada się tymi flaczkami. Nie? No sam widok jest niedobry. Ale fasolkę też zjem. Fasolka dobra. Ziemniaki. A reszta nie wygląda apetycznie. My tu gadu przy pysznym obiedzie. Okazało się, że my dopłynęliśmy już do brzegu, do kolejnej wioseczki. Cumujemy właśnie. Tym razem to gdzieś w krzakach przycumowaliśmy. Widzę, tam jakaś rodzina wysiada, 3-osobowa. Tak myślałem, że będzie jakiś rozładunek, bo jak trzeba wysadzić tylko kilka osób, no to odpalają tą małą motorówkę. A jak dobijamy do brzegu, no to już znaczy, że coś trzeba też zabrać z naszej dużej łodzi. I wygląda na to, że ktoś tutaj będzie miał nowy dom albo nowy dach. Chłopaki z załogi poszli zanieść te blachy i teraz kradną jeszcze jakieś owoce. Wygląda to, że jakieś jabłka albo co? No mają jakieś owoce, nakradli. A my powoli odpływamy. Dopłynęliśmy do kolejnej wioski na naszej trasie, no i ta wioska też wygląda na taką większą. I tutaj też, tam mi się wydaje, że mają szkołę, więc tutaj pewnie zjeżdżają się małe dzieciaki do szkoły z innych małych wiosek. Kilka osób wysiadło, kilka wsiada, będziemy jechać dalej, zaraz pewnie ktoś wejdzie i coś będzie sprzedawał. Po lewej stronie ktoś ma, widać, dom na rzece, taka barka pływająca. Mała dziewczynka dźwiga jakiś koszyk. No oczywiście, że ta wioska musi być większa, jak tuk-tuki jeżdżą po tych drogach, no to jednak te drogi muszą gdzieś prowadzić. Pani sprzedaje lody, ale słyszycie już ten dźwięk? To znaczy kapitan włącza ten dźwięk, jak trzeba odpływać, a pani jeszcze nie zeszła z pokładu. A nasz obiad był tak pyszny, że muszę dogryźć swoim tuńczykiem. Dodałem sobie trochę majonezu, od razu lepiej. Chłopaki ładują ostatnie deski i zaraz ruszamy w trasę. Kapitan powoli odbija od portu. Kręci, dał na wsteczny. Zmiana wajchy. I teraz do przodu będziemy płynąć. Jeszcze trochę skręci. I moim zdaniem zaraz da gazu do przodu. Ale jedziemy. Wajcha w przód. I teraz gaz do przodu. Lekko. No i płyniemy do przodu. To jest też dobre na tej łajbie. Jakbyście chcieli, to jest dostępny internet ze Starlinka. I ja idę teraz kupić właśnie ten na 12 godzin, czyli 8 zł. 8 soli to kosztuje, ale zobaczcie, jak już byście chcieli na całą podróż, no to 15 zł. Kierownik naszej łajby ma właśnie takie pudełeczka przygotowane z hasłami. Macie 3 godziny, 6 godzin, tam jest 15, 3 dni, no i ja biorę ten na 12. Gracias. 8 zł. Ktoś przewoży sobie świnki morskie tutaj. Teraz słychać kury. Dopływamy do kolejnej wioski i dlatego wypłynęliśmy w nocy, żeby teraz w dzień dopływać do jak największej ilości wiosek. Tuk-tuk jedzie dalej, widzę, świnki morskie wysiadają. Jakaś taczka też wylatuje z naszego pokładu. Słychać tam małe kurczaki w tej skrzynce, więc małe kurczaki też stąd wylatują. Zejdę sobie na ląd. A co? Oh. Teraz ja patrzę na łódkę z tej strony. Telewizor? To nie telewizor. Coś jeszcze tutaj. Jakaś paczka. Kolega mówi, że mam wracać na łódź. Spora wioska, bo sporo osób wysiadło. Też sporo towaru tutaj wyładowaliśmy, można tak powiedzieć. Kolega nam tutaj pomoże odpłynąć. Pchnie nas troszeczkę. Gracias! No właśnie. Kolega nas pchnął i zobaczcie, już płyniemy dalej. Nowa taczka w wiosce też się przyda. Pozdrawiamy. A kurczaki bez wody dalej jadą.
Dopływamy do kolejnej wioski i ta wioska też nie wygląda na jakąś taką najmniejszą. Dla miejscowej ludności to atrakcja, jak taka łódź przypływa do portu. Widać, że na samym brzegu też są domy na palach, żeby to nie podmywało. Panowie w końcu rozładowują kurczaki. Kurczaki już mają dość pewnie po tak długiej trasie, a dzisiaj słońce ładnie grzeje. Kurczaki załadowali na tuk-tuka, no i wiozą gdzieś pewnie do domu. Nie wiem, czy te kurczaki śpią, czy niektóre już padły. O kurde, to dobry zawodnik. Worek ziemniaków i to taki konkretny, myślę, że tu więcej niż 50 kg. Ojej, tu kolejny pan z dużym workiem ziemniaków. Już wiem, o co chodzi. Chłopaki noszą te wielkie worki z tymi ziemniakami, warzywami, a kolega tutaj ma sklepik taki osiedlowy. Można coś u niego kupić. Zobaczcie, wszystkie warzywa, cebula, ziemniaki, jakieś owoce są, arbuz, tam jakieś pomidory, mango widzę nawet, jakieś cytrusy. Porozmawiałem sobie teraz trochę z tymi panami z moim hiszpańskim i pan powiedział, że tutaj w tej wiosce mieszka 1000 rodzin, a każda rodzina ma po 5-6 osób jakby w jednym domu, więc jakby to jest duża wioska tutaj. Nie spodziewałem się, że na trasie można takie duże wioski spotkać. Ale jak już są tuk-tuki, to też muszą być chętni jeżdżenia, więc 3 domy by jakby się nie sprawdziły te tuk-tuki, więc na pewno musi być więcej. Chłopaki skończyli nosić ziemniaki, teraz noszą w tych skrzynkach, no nie takie małe te skrzynki, pomidory. Myślę, że około 20 kg w takiej skrzynce też jest. Teraz marchewka już idzie. To spory załadunek tutaj kolega miał. Z kapustą biegnie teraz. Kapusta lekka, bo to ile jest? 6 główek tylko. Ale widać, nie wszystko tutaj schodzi. Marchewka widać już spleśniała. Miejsce się w środku skończyło, więc chłopaki zrzucają teraz ziemniaki obok sklepu tutaj. Tam jest wejście do tego sklepu. No i znowu te wielkie worki. Trochę nosili lżejsze warzywa, a teraz z powrotem. Kolega jeszcze kradzione jabłko zajada, które buchnął w wiosce obok. No jak tam wejść z takim worem? No. Ojej. No nie jest lekko. Strongman. Wydaje mi się, że mam jeszcze chwilę czasu. To wejdę kawałek do tej wioski, jak ona wygląda. I tutaj wygląda na to, że to jest jakiś market. Tylko teraz nic nie sprzedają. Albo jakaś restauracja. Tutaj tak samo. Nic nie ma. Siedzą tylko ludzie i odpoczywają, relaksują się. Tam dalej widzę jakieś kobietki. Wszystko z drewna zrobione. Zobaczcie, z desek. Tutaj jest jakaś uliczka. No jakieś tam betonowe budyneczki dalej widać. Ale większość to wszystko z drewna. Ola! Sprawdzam, czy moja łajba jeszcze stoi, żeby nie odpłynęli beze mnie. To nasz najdłuższy postój. Teraz chłopaki znoszą arbuzy po 2. To już trochę lżej niż te ziemniaki, które no tam stoją. Sporo tych ziemniaków było. Jeszcze jakąś ciężką beczkę kolega dźwiga. Do środka. Co tam w tej beczce jest takiego ciężkiego? Myślałem, że już koniec, ale chłopaki jeszcze wynoszą pomarańcze z naszej barki. Kolega ten jeden, co nosił te ziemniaki ciężkie, wybierze sobie teraz koszulkę, bo ładnie ją uwalił. Kapitan dał już sygnał dźwiękowy, żebyśmy wchodzili już na pokład, żeby nikt nie został. I uciekamy stąd. Chłopaki wrzucili jeszcze łódkę na pokład i ją też zabieramy. No to ciekawe. No na pewno lepiej taką łódkę przewieźć dużą łodzią, niż płynąć ileś tam set kilometrów. Chłopaki spróbują teraz wrzucić tą łódź trochę wyżej, żeby nie przeszkadzała za bardzo. Ale to nie takie łatwe. O, oni chcą ją na samą górę dać tutaj. Aha. No, myślę, że im się uda. Jeszcze kawałek. Nie? A, oni chcą ją odwrócić. A nie. Jest. Jeszcze kawałek i będzie. No i pięknie. Teraz ją tylko przymocować jak tuk-tuka i można płynąć. Wszystko już na pokładzie. Powoli odpływamy. Ja wracam na hamak do siebie na drugie piętro. Powoli odpływamy od tej wioski. No i zapowiada się na deszcz dzisiaj. Jak nie lubię deszczu w tropikach, to dzisiaj by się przydał, bo jest tak duszno. Trochę by ta temperatura spadła, jakby popadało. Ale trochę już kopiło. Zaczęło, ale przestało. No i zacinało, więc myślę, że po pierwsze
Dzisiaj mamy pracowity dzień, dopłynęliśmy do kolejnej wioski. Tutaj nawet widać, że mają boisko do grania w gałę. Zostawiliśmy 3 stoły, te co były wnoszone na sam koniec, które spóźniły się dojechać wczoraj. No i odpływamy dalej, do kolejnej wioski. Pani sprzedaje empanady za 1 sola, czyli jednego zeta. No to bierzemy jedną na spróbowanie. W środku jest kurczak. W środku jest kurczak i ryż. Tak wygląda ta empanada, no ale smakuje tyle, ile kosztowała. Czyli tak średnio. Ale bogata w środku, takiej jeszcze nie jedliśmy. Miał być kurczak, a mi się wydaje, że jest ser. Jest? To jest kurczak. To jest kurczak z ryżem. Też teraz nałać się tego dziwnego sosu, może przez to ma taki inny smak, no i czuć, że jest po prostu, nie wiem kiedy była robiona, ale... Rano. Ciasto. Tak samo miała pani churros. Miałam ochotę, ale jak zobaczyłam to takie ciasto już wiecie, słyszałem, no. I to samo tutaj. No ale co, zje się. Tak wygląda kolejna wioska. Też wygląda na większą. Widzę jakieś domy murowane, więc jak są domy murowane, no to musi być większa. Kolega kolację robi, ale słabo słychać, bo silniki tam z tyłu. Zatrzymaliśmy się pośrodku niczego. Tam gdzieś za krzakami widać jeden budynek. No i będziemy odbierać banany, plantany, takie do smażenia. Zobaczcie, jaki mamy piękny zachód słońca. Leżę sobie na hamaczku, a nam pięknie słońce zaczęło zachodzić. Pełen relaks. Jak w dobrej restauracji. Zachód słońca. Kolację dostaliśmy. Jakiś kawałek mięsa, banan, no i makaron. Zupa. Zupa na kolację. Włosa miałaś? Wyciągnęło. Kolacja była tak dobra, że ratujemy się bułkami i serkiem. Dobrze, że mamy. No, całe szczęście. Właśnie chciałam powiedzieć, że mamy i że Pan pozwolił mi się go wsadzić do zamrażarki. Przynajmniej trochę się schłodził. Będą pyszne kanapeczki zaraz. Jeszcze dobry. I zachód słońca nam się przeniósł teraz na tę stronę. Mamy jeszcze oliwki do tego, więc załadujemy sobie do naszej buły. Od razu będzie lepiej. My stoimy w porcie przy kolejnej wiosce, a tutaj podpływa łódź, która wygląda na tą szybką łódź. Pamiętajcie, że macie 2 opcje, jak będziecie chcieli płynąć Amazonką, czy możecie pokonywać odcinki szybką łodzią, ta, która mi się wydaje właśnie, że to jest ta, no i tą, co my płyniemy. To jeszcze nie koniec filmu, moi drodzy, jeszcze 2 słowa ode mnie. Jak już wiecie, to było moje największe podróżnicze marzenie przepłynąć tą Amazonkę. No i udało się. To jeszcze nie koniec, to pierwszy odcinek z Amazonki, będzie kilka odcinków z tej Amazonki, bo to dopiero pierwsza część. W następnej części dopłyniemy do Brazylii, a później będziemy kontynuować płynięcie przez Amazonkę, dalej przez Brazylię. Także zostawcie suba, lajka i możecie napisać coś od siebie w komentarzu. Wielkie dzięki za oglądanie, to też dzięki Wam. Trzymajcie się i do następnego odcinka.